Od kilku lat polskie biura podróży oferują wycieczki na malezyjską wyspę Langkawi. W tym filmie sprawdzimy, jaka jest różnica w cenie pomiędzy wycieczką z biura podróży a wyprawą na własną rękę. Pokażę Wam też ogólne warunki panujące w turystycznej strefie wyspy oraz ceny w lokalnych sklepach, restauracjach i na straganach. Zaś w kolejnym materiale na temat Langkawi przejedziemy się dookoła wyspy i pokażę Wam najciekawsze plaże oraz atrakcje, jakie moim zdaniem koniecznie warto zobaczyć. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i wspierającym kanał, gdyż to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Tuż po wyjściu z samolotu na halę przylotów będą nam proponować wynajem auta. Stoi tutaj mnóstwo agentów, no i samych wypożyczalni jest tutaj też od groma. Ja uważam, że wynajem samochodu na tej wyspie mija się z celem, dlatego że jest bardzo niewielka i w zasadzie objedziemy ją w jeden dzień, a później auto będzie stało. Jeżeli mamy dobrą lokalizację noclegu, tak, samochód będzie totalnie zbędny, a jak chcemy coś pozwiedzać, to można się przejechać grabem bądź wynająć skuter, co polecam przede wszystkim. Pozytywnie zaskoczyć się możecie już na samym lotnisku, gdyż jedzenie tutaj jest śmiesznie tanie w porównaniu do cen w Polsce czy ogólnie na świecie. Przyzwyczailiśmy się, że za żarcie na lotniskach czy za wodę trzeba płacić absurdalne często pieniądze. Tutaj kosztuje to troszkę drożej niż na ulicy, ale na pewno nie drożej niż normalnie w strefie turystycznej. Za to, co widzicie na stole, czyli 2 pełne obiady, ryż z warzywami i rybą, plus 2 zimne napoje, mrożona herbata i mrożone kakao Milo. Za to wszystko zapłaciłem 44 ringgity, czyli około 40 zł. I przypominam, że jest to cena w restauracji na międzynarodowym lotnisku. Z lotniska najtaniej będzie wydostać się grabem, tak więc wymijamy tych wszystkich taksówkarzy, którzy nam proponują podwózkę i do centralnej, tej głównej plaży, strefy turystycznej dojedziemy sobie za 10 ringgitów. Oczywiście musimy zainstalować sobie aplikację Grab, czyli to jest taki lokalny, malezyjski, ogólnie azjatycki odpowiednik naszego Ubera czy Bolta. Jeśli chodzi o noclegi, tak mamy na wyspie wybór od tych najtańszych, takich typowych hinduskich mordowni, po luksusowe resorty, za które wydamy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za noc, za jakiś elegancki, wypasiony bungalow. Ale bardzo przyzwoity nocleg możemy znaleźć w cenie 200-400 zł i to jest już naprawdę taki wysoki standard bezpośrednio przy pierwszej linii od strony morza. Często też od razu mamy w tym śniadanie w formie bufetu. Tutaj nie ma oferty all inclusive. Być może niektóre biura tak się dogadały, ale na własną rękę nie spotkałem się z tym, żeby można było sobie taki pakiet wykupić, a już tym bardziej z alkoholem wliczonym w cenę. Na przykład właśnie w tym hotelu oferuje pobyt biuro podróży Rainbow. Możecie sobie wykupić tutaj wycieczkę z biura, ewentualnie przyjechać na własną rękę. Wtedy wyjdzie sporo taniej. Najtańszą ofertę, jaką udało mi się znaleźć z Polski, oferuje akurat teraz biuro Itaka, czyli za około 5000 zł możemy przylecieć na tydzień do tego hotelu. W cenie mamy przelot i nocleg ze śniadaniami. Za dodatkowe posiłki musimy sobie dopłacić 1400 zł, jeżeli chcemy mieć pełne wyżywienie, ale szczerze 1400 zł nie przejecie tutaj, ogólnie w Malezji nie przejecie tych pieniędzy i nawet na tej wyspie nie przepijecie, bo tu jest bardzo tanio, o ile nie będziecie chodzić po bufoniarskich knajpach dla białego turysty. Tak, te pieniądze są nie do przepierdzielenia. I teraz sprawdzimy sobie, co bardziej się opłaca, czy przylecieć tutaj sobie na własną rękę i wynająć taki hotel, czy skorzystać z takiej wycieczki. Jeśli nie będziemy korzystać z jakiejś wyjątkowej okazji typu super last minute, tak regularne ceny wycieczek z Polski zaczynają się od 7000 zł. W zależności od wybranego terminu i standardu hotelu mogą kosztować nawet około 20 000.
cenie wycieczki dostępne są wyłącznie śniadania, więc i tak musimy stołować się resztę dnia we własnym zakresie. Dolecieć na Langawi na własną rękę zdołamy spokojnie w kwocie do 3000 zł, oczywiście w obie strony. Taksówka z lotniska do hoteli i z powrotem nie wyniesie nas więcej niż 20 zł. Najtańsze oferowane przez biuro podróży hotele 4-gwiazdkowe nad samym morzem kosztują około 2300 zł za pokój dwuosobowy przez tydzień, co daje nam cenę 1300 zł na osobę. Bufet śniadaniowy w hotelu to dodatkowy koszt około 200 zł za osobę na tydzień. Razem wszystko daje nam to sumę 4520 zł, czyli taniej niż jakakolwiek oferta typu Super Last Minute. Cenę tę oczywiście można zbić nawet o połowę, jeśli uda nam się znaleźć tani bilet lotniczy oraz zakwaterujemy się w hotelu niższej klasy i będziemy stołować się w lokalnych warunkach. Nie bójcie się zatem podróżować na własną rękę, a za pieniądze, które zaoszczędziliście dzięki moim cennym radom, możecie mi kupić teraz wirtualną kawę lub piwo. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają tutaj noclegi. Nocleg w tym hotelu kosztował 95 ringgitów za dobę, czyli mniej niż 90 zł. Pokój jest duży, jest on w bardzo dobrej lokalizacji. Tutaj mamy plażę Pantai Cenang, czyli główna plaża na wyspie. Tutaj się najwięcej dzieje, to jest takie turystyczne centrum. Jest nawet widok na morze. Okno się niestety nie otwiera. No pokój nie należy do najnowszych, jest tam gdzieś grzyb, tutaj odpada tynk i tak dalej. Wiem, że niektórym może to nie pasować. Zaraz się ktoś przyczepi, napisze, że jest brudna fuga czy karaluch, ale naprawdę za tą cenę uważam, że warto, bo cena jest adekwatna. Pokój jest duży jak na standardy azjatyckie, ma okno, ma stolik, ma nawet biurko, możemy tutaj sobie popracować, mamy lodówkę, czajnik, można sobie zrobić herbatę, jest nawet safe, wodę też oczywiście dostaliśmy, czy herbatę, co jest takim standardem w Malezji. Możemy się przenocować na wyspie też dużo taniej, bo znajdziemy tu spokojnie sobie pokój za 5 dyszek za noc, w tym, że będą to takie już warunki bardziej indyjskie. Oczywiście są też resorty na dużo wyższym poziomie, które kosztują odpowiednio więcej, ale te pokażę Wam w dalszej części tego filmu. W hotelu mamy też basen, no taki nie za ciekawy, ale jest. Zawsze to można się schłodzić i są tutaj też oprócz standardowych pokoi w tym głównym budynku takie domki, a my śpimy tu, w takim molochu. Są też oczywiście tutaj bardziej bogate resorty, można się przespać i w takim miejscu. Wszędzie już jest dekoracja ramadanowa. Tego typu resorty naprawdę nie są drogie w porównaniu do podobnych obiektów w Europie, a już nie mówiąc nawet w Polsce. Tutaj ogólnie większość hoteli ma jakiś tam basen, pomimo że jesteśmy i tak bardzo blisko morza, które jest cieplutkie i zachęca do kąpieli. No ale niektórzy się boją meduz. I różnica w cenie pomiędzy taką mordownią, którą pokazywałem Wam wcześniej, a tego typu resortem, no to jest jakieś powiedzmy 300%. Pokój w tego typu miejscu można sobie wynająć w cenie jakiejś zapyziałej agroturystyki nad Bałtykiem. Hotel też posiada basen typu Infinity, tak więc tutaj możemy sobie popływać, poleżeć i mamy widok bezpośrednio na morze. Nocleg w takim miejscu kosztuje około 350 zł ze śniadaniem za pokój dwuosobowy, więc myślę, że jest to bardzo atrakcyjna cena. Tutaj mamy jeszcze do dyspozycji prywatną plażę, leżaki, bar plażowy. Widzicie, to wszystko jest w bezpośrednim sąsiedztwie morza przy pierwszej linii brzegowej. Najtaniej na wyspie zjecie w knajpach typu Warung. Warungi to są takie lokalne jadłodajnie prowadzone przez rodziny, aczkolwiek tutaj też przy tej strefie turystycznej to one już nie mają posiłków malajskich, tylko są to posiłki dla turysty białego, no dlatego smakuje to troszkę inaczej. No może to troszkę zniechęcać, powiedzmy taka Buda. Wiem, że niektórzy boją się w czymś takim jeść. Zjemy bardzo dobry posiłek, którym najemy się dosyta w cenie do 10 zł. Główna plaża na wyspie Pantai Cenang, to tutaj skupia się życie turystyczne. Tu jest zlokalizowanych najwięcej hoteli, tu macie też najwięcej sklepów, w tym sklepów bezcłowych z tanim alkoholem, barów, sklepów spożywczych, wszelkiego rodzaju atrakcji. Mamy tutaj też oceanarium, stąd też możemy sobie wykupić wycieczki rozmaite. No i jak widać, plażują się tu głównie biali turyści. No w zasadzie chyba 98% to są turyści z Europy w tej chwili. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, ale odkąd biura podróży zaczęły tutaj
masowo wysyłać swoje samoloty. Tak robi się już taki klimat troszkę może bardziej zbliżony do Egiptu czy Turcji. Osobom, którym znudziła się już na przykład Tajlandia albo chcą doznać czegoś innego, przyjeżdżają sobie właśnie do Malezji. Tam na horyzoncie widać, że budują jakiś nowy, bardzo potężny kompleks turystyczny. Mnóstwo plażowiczów opalających się, korzystających z różnego rodzaju atrakcji wodnych. Możemy sobie wynająć skutery wodne, kajaki, popływać na jakimś tam dmuchanym bananie albo wybrać się na wycieczkę po wyspach. Jakie są ceny aktywności wodnych? Proszę, wynajem skutera 100 ringgitów za 15 minut, 180 za pół godziny. No w Europie to chyba nie popływamy za te pieniądze. Sprzedają tutaj też pakiety wycieczek, obwiozą Was po wyspie, pokażą najciekawsze atrakcje. Ceny zaczynają się od 500 ringgitów, no i szczerze powiem, że tych pieniędzy to ciężko by tutaj było wydać, gdybyśmy sobie to zorganizowali na własną rękę, bo to jest naprawdę bardzo tanio. W tej chwili trwa Ramadan, akurat dzisiaj jest pierwszy dzień, czyli wielkie święto dla muzułmanów, a tutaj wszędzie leżą roznegliżowane Europejki. Doprawują tych biednych tutaj muzułmanów, którzy nie powinni mieć teraz żadnych pokus, tym bardziej tego typu pokus, bo będą grzeszyć myślą. Wieczorem plaża wypełnia się ludźmi. Jest już chłodniej, więc każdy wychodzi, no też Azjaci uwielbiają podziwiać zachód słońca, zresztą turyści z Europy również i rozkładają się wieczorami takie stoliki. Tutaj Malejowie bardzo lubią takie kolacje na plaży, oczywiście my też możemy sobie wynająć, trzeba tylko wcześniej zarezerwować w restauracji i często właśnie jakieś młode pary przyjeżdżają tutaj na miesiąc miodowy i zamawiają sobie taką romantyczną kolację. Może wydawać się, że ludzi jest sporo, ale w porównaniu z innymi popularnymi miejscami na świecie, no to myślę, że tą plażę można nazwać i tak pustą, a zaznaczam, że jest to najpopularniejsza plaża na całej wyspie. Na wyspie wzdłuż plaży znajdziemy sporo sklepów bezcłowych, w których kupimy alkohol po cenach często sporo niższych niż w Polsce. Oprócz alkoholu można zakupić tutaj też importowane słodycze i niektóre wychodzą też naprawdę sporo taniej niż w Polsce. Nie trzeba wydawać pieniędzy w barach plażowych, tylko idziemy do sklepu, kupujemy i jazda z tym na plażę. Pamiętajmy też, że jest to kraj muzułmański i o ile tutaj nie można niby spożywać publicznie alkoholu, tak władza przymyka na to oko, ale należy zachowywać się w miarę kulturalnie, bo za jakieś ekscesy pijackie można sobie tutaj trafić do aresztu. Ale jak będziemy sobie spokojnie pić piwo na plaży, czy gdzieś tutaj na murku w mieście, to na pewno nikt nam nic z tego tytułu nie powie, ani nie zrobi. Litr wódki Absolut kosztuje 40 zł, no i to jest bardzo dobra cena. Można się tu nachlać naprawdę tanio. Litr dańskiej 55 i nawet najtańsza wódka Smirnow litr kosztuje 30 zł. I znalazłem nasz polski akcent, wódka Belvedere, proszę zobaczyć, Poland, ale kosztuje aż 150 zł za 0,7. No ceni się, ceni. Jest nawet droższa niż wódka z Nowej Zelandii, za którą zapłacimy tylko 7 dych za 0,7. No najtańsze są wódki ruskie i właśnie szwedzki Absolut. Litr popularnego w Polsce Ballantyne'a kosztuje 40 zł, niecałe nawet, no. 3,5 zł kosztuje tajski Chang za pół litra. Mamy tutaj Budweiser malutki, kosztuje 4 zł za małą puszkę, 330. No i Corona. Litrowe Bacardi kosztuje 50 zł i 65. Te ciemne. Finlandia, różne smaki do wyboru, do koloru, 48 ringgitów za litr, czyli niecałe 45 zł. 85 ringgitów, czyli 80 zł za 1 litr i możemy sobie drugą mapkę gratis nawet. O, taka wielka paczka Kinder Bueno, 8 batoników, 25 ringgitów. No, ceny są fajne tutaj. Cały karton Knoppersa. Zobaczcie, taki tutaj typowy przysmak z każdej strefy bezcłowej kosztuje jakieś 18 zł. I to jest 200 gram. Kapaczka M&M'sów kosztuje 225 gram 18 ringgitów. 440 gram kosztuje niecałe 40 zł. Jakieś też pamiątkowe wyroby, tak jak tutaj. Taka bombonierka w metalu kosztuje 15 zł. Taką popularną przekąską w Malezji są suszone owoce morza. To jest akurat kalmar, sotong,
60 gram kosztuje 13 zł. Mamy tutaj też suszone ryby, krewetki, kałamarnice, ośmiornice, homary. Więc polecam spróbować. To jest też fajna taka przekąska do wódki, żeby sobie pochrupać. Są też perfumy, aczkolwiek ja uważam, że ceny są tutaj gorsze niż na europejskich lotniskach. Przykładowo jakiś taki, widzicie tutaj Bosto. One wszystkie kosztują od 3 do 500 zł za butelkę. Calvin Klein tak samo. Tak wygląda deptak przy głównej plaży. Nie ma tu oświetlenia, jedyne światła pochodzą z jakichś obiektów, które są z boku. Jest godzina 20, zaznaczam. To nie są jakieś tam ciemności nad ranem, tylko godzina 20. Niedawno był zachód słońca, jeszcze tam widać poświatę. I to wszystko tak jakby pustoszeje. Jest więcej barów, więcej hoteli niż turysty. To też dlatego, że jest teraz Ramadan i Malajowie tutaj nie podróżują, ale dla osób lubiących ciszę i spokój najlepszy właśnie czas. Chociaż byłem tutaj też poza sezonem Ramadanu i wcale nie ma tutaj więcej ludzi, nie jest głośno. Langkawi nie wiem czemu nie upodobali sobie Chińczycy, Koreańczycy ani Japończycy, bo to oni głównie zasilają takie punkty turystyczne w Malezji. No a tu ich nie ma. Tak wyglądają te kolacje już po zachodzie słońca. Fajnie to wygląda, już teraz nie widać takiego kiczu. Nie mogli zacząć tych kolacji ze dnia, dlatego że muzułmanom nie można spożywać jedzenia w ciągu dnia, gdyż trwa Ramadan. Mamy tutaj część też barów takich właśnie przygotowanych typowo pod turystę, pełne białych turystów z Europy w tej chwili. Jeżeli chodzi o nacje, tak dominują tutaj Polacy i Ruscy z niewielką domieszką Niemca i Francuza. Z uwagi na Ramadan muzyka jest cichutka i stonowana, ale nawet jeżeli przyjedziecie tutaj w takim normalnym okresie, to nie spodziewajcie się imprez takich jak w Tajlandii, bo w Malezji tego nie ma. Ogólnie Malezja jest raczej dla ludzi, którzy pragną poznania lokalnej kultury, doświadczenia czegoś nowego i przede wszystkim ciszy i spokoju. Szalone imprezy, jedź do Tajlandii. A jako, że każdy Polak to pijak i alkoholik, bo tak o nas mawiają na świecie, to ja nie zamierzam być gorszy i też się napiję. Oczywiście wasze zdrowie. Są tutaj też bary plażowe, w których gra muzyka na żywo, ale widzicie, to nie są szalone imprezy, ludzie siedzą, piją piwo w takim barze. Cena zaczyna się od 15 ringgitów za Heinekena. Jak chcemy wypić lokalnego Tigera, tak będzie kosztował 17, a ceny drinków od 40 zł. Czyli w sumie wychodzi to taniej niż na przykład w jakiejś takiej podłej okulince w Polsce, gdzie pilibyśmy w jakiejś mordowni przy Disco Polo, a tutaj mamy naprawdę fajny plażowy lokal z muzyką na żywo, graną przez jakiegoś czekoladowego inżyniera i dodatkowo możemy podziwiać ciemność i wyobrażać sobie, że tam gdzieś jest morze. Jak ktoś nie może wytrzymać bez kuchni zachodniej, tak bez problemu zjemy tutaj pizzę, czy hamburgera, czy inne fast foody, ale oni zrobią to tak samo dobrze, jak Polak zrobi pad thaja, czy indyjskie chicken curry, albo nawet kebaba. Więc lepiej skupić się na ich lokalnej kuchni, aczkolwiek ona i tak jest tutaj taka w wersji dla turysty, czyli pozbawiona smaku, przypraw, no i przede wszystkim ostrości. Więc nie bójcie się, że nie da się tego zjeść, bo oni tu nie ładują ostrych przypraw, wiedzą, że turysta z Europy tego nie zje, więc jak chcemy mieć ostre jedzenie, to lepiej poprosić, żeby ono było ostre. Noclegi są tu bardzo tanie i dlatego, że nie ma po prostu klienta. Zobaczcie, piękny resort nad samym morzem, z basenem, z widokiem na morze jest pusty. Więc jak chcecie zapłacić mało, to przyjedźcie sobie tutaj w czasie, kiedy jest Ramadan, bo w Ramadanie Malajowie na wczasy nie jeżdżą. Po zachodzie słońca wszędzie jest ciemno, spokojnie. Jeżeli nawet gra gdzieś muzyka, to bardzo cicho, tak skromnie. Można powiedzieć, że klimat jest tutaj bardzo kameralny dla ludzi, którzy cenią sobie spokój. I to jest właśnie idealne miejsce na taki chill out. Aczkolwiek jak na Malezję to i tak jest bardzo mocno imprezowe miejsce. To teraz sprawdzimy, ile kosztują dania w tej bufoniastej restauracji, jeżeli zechcemy zjeść na plaży w takiej dobrej obsłudze w standardzie europejskim. Sałatki od 35 zł w górę, ryby od 80 zł w górę za porcję, dania mięsne, no i tu się robi ciekawie, bo jeżeli chcecie steka bądź jakiś filet, coś a la właśnie nasz kotlet taki schabowy, oczywiście tutaj świni nie zjecie, bo to jest Malezja, więc będzie to wołowina albo jakaś kura, tak ceny zaczynają się od 80 w górę.
miseczka owoców lokalnych kosztuje 25 zł, a jakieś desery to się zaczynają od ponad 30 zł za jakieś ciasteczko, ponad 16 zł za gałkę lodów. I tutaj mamy takie pakiety, możemy za 800 ringgitów jeść cały dzień w opór, czyli taki all inclusive, bez alkoholu, a 1200 z alkoholem. No i powiem szczerze, że takie 800 ringgitów wystarczy na 2 osoby na cały tydzień i będzie ciężko to przejeść, jeżeli będziemy się stołować w lokalnych knajpach. No, jeżeli byśmy chcieli zjeść pizzę z widokiem na morze, tak, musimy się liczyć z kosztem od 50 zł w górę. Nie no, margarita, przepraszam, jest tańsza, 45, ale jak przejdziemy sobie na drugą stronę drogi, tak już w takiej knajpie bardziej ludzkiej zapłacimy połowę mniej. Jak widać, korzystają z tego wyłącznie turyści zachodni, w nielicznej mierze też azjatyccy, dlatego że miejscowi mieszkańcy wyspy stołują się zupełnie gdzie indziej. Albo jedzą w miejscowych warunkach. U Chińczyka zawsze będzie najdrożej, nie wiem dlaczego, ale oni zawsze mają dużo wyższe stawki za dokładnie to samo niż Malaj czy Hindus. Jeżeli przylecisz w to miejsce z Polski, to może Ci się wydawać, że jest bardzo tanio. I fakt, w porównaniu do cen polskich jest tanio, ale jeżeli pojedziesz gdzieś dalej na część kontynentalną Malezji, tak okazuje się, że tam jest jeszcze taniej. I co mnie zdziwiło, bo ostatni raz byłem tutaj przed zarazą, tak całą tą okolicę prawie plaży tutaj głównej opanowali Arabowie. Nie wiem skąd się ich tutaj aż tyle wzięło, ale jest mnóstwo kebabów, oni wypożyczają auta, skutery i tak dalej. Wygryźli stąd Malajów i opanowują ten biznes. Stąd możecie tutaj zjeść kebaba. Wiadomo, że jest gorąco, cały czas ponad 30 stopni, w nocy też nie spada poniżej 25 raczej, więc chce się bić. Więc ile kosztują napoje? Puszka coli 2,5 ringgita, buteleczka coli pół litra kosztuje 3 ringgity, a duża woda 1,5 litra 2,5 ringgita. O takich cenach nad polskim morzem moglibyśmy tylko pomarzyć. Przypominam, że znajdujemy się teraz w najpopularniejszym kurorcie plażowym Malezji. Najwięcej ludzi jest w tych knajpach najtańszych, które wcale nie wyglądają jakoś tam mega ekskluzywnie. I pomimo, że chyba przyjeżdża tu głównie turysta resortowy, tak widać, że jednak ludzie liczą się z pieniędzmi. W Langkawi nie ma takiej oferty all inclusive, jaką znacie z Egiptu, Tajlandii, więc tutaj hotele raczej nie oferują całodziennego wyżywienia, nie mówiąc o jakimś alkoholu w cenie, więc ludzie muszą sobie tu krążyć i pożywiać się na własną rękę. Tutaj mamy na przykład knajpę prowadzoną przez Pakistańczyków, no i zobaczcie, że jest kuchnia hinduska, arabska, zachodnia i chińska. Czyli jak jakaś restauracja oferuje każdą kuchnię, to znaczy, że każda z nich będzie do dupy. I takie lepiej omijajcie szerokim łukiem, bo zwykle jest tam drogo i jedzenie jest niedobre. No już od razu widać, że spaghetti z kolą kosztuje 38 ringgitów, a za tą cenę ciężko by było przejeść te pieniądze na jedną osobę. A tutaj dostajemy podły makaron z kawałkiem mięsa i z jakimś sosem z puszki. W Malezji jest popularna sieć sklepów 7-Eleven. Ci, którzy byli w Tajlandii, na pewno ją znają. A to jest taka, powiedzmy, lokalna wersja Żabki. Ceny są tutaj w zasadzie najwyższe, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sieciówki, więc unikajcie zakupów tutaj, ale jak coś trzeba, to jest otwarte 2-4 na dobę, więc zawsze coś tam znajdziemy. Lepiej skorzystać z jakiegoś lokalnego sklepu. W dzień wiele sklepów i knajp może być zamkniętych. One się otwierają nocą. Część jest otwarta wyłącznie na przykład rano, tak zwane knajpy śniadaniowe. Część jest otwarta wyłącznie wieczorem. To wszystko dopiero nabiera życia właśnie po zmroku, robi się chłodniej. Nie ma jakiegoś tam może życia nocnego, to się tam po godzinie 10 wszystko kończy. A jest naprawdę tanio. Zobaczcie, koszulki można kupić po 10 ringgitów, czyli 9 zł. Jakieś magnesy są po 3,5 zł, breloki, torby też po 9 zł, pamiątkowe, czapeczki tak samo. Klapki japonki kupimy za 6 ringgitów, czyli lekko ponad 5 zł. Więc naprawdę nie ma sensu ciągnąć ze sobą z Polski tutaj ciuchów, bo kupicie sobie na miejscu w niskich cenach wszystko. Pod naszym hotelem akurat jest kebab. Hotel jest, zdaje się, arabski. Sobie tłumaczyło syf, który jest w pokoju. A jakie są ceny kebabów? Kurczak kosztuje gdzieś lekko ponad dychę, a najdroższy jest kebab z owcy. Kosztuje niecałe 30 zł, zaś falafel wegetariański 13. Więc jeśli nie smakuje Ci kuchnia azjatycka, tak możesz zawsze zjeść kebaba.
No i niestety boję się, że oni tu przejmą rynek lokalny i nie będzie już, ogólnie już teraz jest mało kuchni malajskiej tutaj. Malezja słynie też z nocnych targów z jedzeniem, czyli podobnie jak Tajlandia. Niestety ten night market jest taki typowo pod turystę zorganizowany, że jak widzicie tutaj 100% turysty, nie ma miejscowych, a ceny są o 50-100% wyższe niż normalnie występują na tego typu nocnych targach. Z Langkawi możemy wybrać się w rejs do Tajlandii na wyspę Koh Lipe. Ten rejs trwa jakieś 1,5–2 godziny i kosztuje 170 ringgitów w jedną stronę z transferem do portu. Czy warto to robić na jeden dzień? Uważam, że nie. Jeżeli chcecie tam spędzić czas, to chociaż trzeba zostać na jedną noc, no i dodatkowo trzeba jeszcze doliczyć wstęp do parku, bo Koh Lipe jest częścią Parku Narodowego i sam wstęp na wyspę kosztuje coś koło 20 zł. Jest mnóstwo tutaj też wycieczek, które możemy sobie kupić. Island hopping, czyli wycieczka po malutkich tutaj wysepkach lokalnych. 30 ringgitów za osobę, bardzo tanio. Tutaj możemy sobie spokojnie pochodzić, pooglądać te wszystkie towary, wejść do sklepiku, bo tu nas nikt nie męczy. W wielu krajach azjatyckich czy arabskich, no to od razu stoi nad nami tłum sprzedawców i zachwala kup coś jeszcze i tak dalej. Tutaj czegoś takiego nie ma. Też jak idziemy sobie taką uliczką, tak, nikt do nas tutaj nie krzyczy, nie zachwala swych towarów i to jest właśnie coś, za co chyba najbardziej lubią Malezję. A teraz pokażę Wam, jak wygląda pokój w resorcie, który kosztował 165 zł za dobę. Mamy tutaj aneks kuchenny, aczkolwiek nie wiem do czego, bo tu jedzenie jest tak tanie, że nikt nie gotuje, ale jako, że mamy ramadan, można sobie kupić na bazarze ramadanowym bardzo dobre żarcie i tu jest sobie odgrzać. Więc to jest super sprawa. Jest deska do prasowania. Tutaj co tam mamy? Żelazko. Dodatkowe koce, dywaniki do modlitwy. Jest prysznic, umywalka, tam podstawowe przybory, klozet. Pokój nie jest może jakiś tam mega duży. Jest telewizor, klimatyzacja. Są dwa spore łóżka, ale najlepsze jest to, co widać przez okno. Bo mamy tu basen i widok na samo morze. Kiedyś były tam jeszcze domki na wodzie. Chciałem właśnie wynająć taki domek, ale niestety zawaliły się, więc już ich nie wynajmują. Można by je było wynająć, gdyby nie fakt, że są w stanie zawalającym się. Jeszcze pewnie parę lat temu można było tutaj zamieszkać. Dziś widać, że część się rozpada, w części są remonty, a część jest wystawionych na sprzedaż, więc może należy do właścicieli prywatnych. Ale ogólnie tego typu miejsca w Malezji są do znalezienia, na samej Langkawi też, więc jak poszukacie, to możecie się przespać niczym na Malediwach, właśnie w takich domkach na wodzie. Może akurat nie w tych, ale jak je wyremontują za jakiś rok, dwa, to też będą dostępne. Hotel wygląda ogólnie jakby był opuszczony od niedawna, ale działa, jak widać, można sobie w nim wynająć nocleg. No wszystko się rozpada, odpadają płytki, palą się dachy. Ktoś tam napisał komentarz i dodał nawet zdjęcie na Google, że zawalił mu się dach w pokoju w nocy podczas snu. Też tam w szafkach było sporo jakichś martwych karaluchów, mysich główien. Później powiecie, że narzekam, ale uważam, że cena i tak jest optymalna. Wolę nawet taki syf niż siedzenie w zimnej Polsce. Podsumowując, dla kogo jest ta wyspa? Osoby, które szukają szalonego życia nocnego, lubią rozrywkę na wysokim poziomie, raczej nie mają tu czego szukać. To nie jest kurort, jaki znacie na przykład z Bułgarii, Turcji, czy nawet Tajlandii, tutaj z tego rejonu świata. Tutaj wszystko jest takie spokojniejsze, z mniejszym rozmachem, ale ma to też oczywiście swoje plusy. Osoby, które cenią sobie ciszę, spokój, będą tutaj na pewno zadowolone. Poza tą samą strefą turystyczną przy głównej plaży Pantai Cenang to w zasadzie jest bardzo pusto i odludnie. Mamy wrażenie, jakby tutaj w wielu miejscach nie było ludzi, więc nie trudno znaleźć plażę, na której będziemy sami. Ta wyspa ma też najbardziej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, jeżeli chodzi o wszystkie jakieś takie miejsca turystyczne w Malezji, więc mamy tutaj mnóstwo hoteli, mnóstwo restauracji, jest w czym przebierać, ale pamiętajcie, że ten poziom jakości jest taki troszkę
niższy niż to, czego możecie się spodziewać. Na pewno te zdjęcia, które są w internecie z biur podróży, na serwisach rezerwacyjnych hoteli i tak dalej, są też mocno przekłamane. Przyjeżdżamy na miejsce, później okazuje się, że to jednak wcale tak nie wygląda. Oni umieją tutaj dość dobrze zakłamać rzeczywistość. Ale w gąszczu tego wszystkiego naprawdę można znaleźć sobie całkiem fajny nocleg. No i oczywiście zapraszam do oglądania innych filmów z Malezji, bo naprawdę Langkawi nie jest niczym szczególnym i jeżeli obejrzycie pozostałe części, tak myślę, że wielu z Was może zrezygnować w ogóle z przyjazdu tutaj na rzecz części kontynentalnej czy innych wysp. Ta wyspa jest mocno przereklamowana, większość atrakcji jest tutaj na zapchaj dziurę, ale nawet pomimo tego wszystkiego, jeżeli nie będziemy korzystać z tej całej otoczki komercyjnej, to myślę, że można tutaj bardzo fajnie spędzić czas. I to na różnym poziomie. Można to zrobić bardzo tanio, gdyż noclegi tutaj zaczynają się od 50 zł za dobę, za pokój. Wyżywić się też możemy za śmieszne pieniądze, jak nie będziemy chodzić po knajpach dla zachodniego turysty, ale możemy też zostawić tutaj dziesiątki tysięcy złotych, bo są hotele na poziomie światowym, w których nocleg może kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnij też obejrzeć filmu o atrakcjach i najciekawszych miejscach, jakie warto odwiedzić na Langkawi. Polecam też zobaczyć koniecznie całą malezyjską serię filmów, a gwarantuję, że niejedna miejscówka mocno Cię zaskoczy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!